Okej, więc jesteśmy w Gingy. Wczoraj już trochę chodziliśmy po tym miasteczku i nie jest to miejscowość, która mnie jakoś specjalnie porwała. To jest chyba taka bardziej turystyczna miejscowość dla Ugandyjczyków, bo oni jeżdżą na wakacje właśnie tutaj. Dlatego, że tutaj jest jezioro Wiktorii. To taka wakacyjna miejscowość? Tak, taka wakacyjna miejscowość dla mieszkańców Kampali. Ale sama miejscowość póki co, przynajmniej ta część, nie specjalnie porywająca, co? No ale w nocy w sumie było dużo jakichś jedzenia. Żyło to miasto jednak. Więc... troszeczkę. Nie no, znaleźliśmy jedno jedzenie. Ale nie no, na ulicy mam na myśli. A, tak, tak. Jeżeli chodzi o jedzenie na ulicy, to faktycznie. No w Mbarara na przykład, no to jednak dużo się działo. W Mbararze A, no to faktycznie. jest troszeczkę ciszej. A nawet jak widzieliście, udało nam się trafić na imprezkę. A miasteczko jak takie typowe miasteczko ugandyjskie, wydaje się. Dużo sprzedawców, właśnie dużo ruchu na ulicy, dużo się dzieje. Idziemy zjeść śniadanie. Miałem miejscówkę, gdzie się szyje. Poprawki robi widocznie jakieś krawieckie, bo dużo jest maszyn rozstawionych. Można sobie jakieś owoce kupić. Ginja. Tak wygląda Ginja, moi drodzy. Idziemy sobie wzdłuż takiego jakiegoś szpaleru sklepów czy jakichś stoisk. Ja osobiście uwielbiam to, gdy się dużo dzieje na ulicy. Bardzo się nudzę w naszym ułożonym świecie. Znaczy bardzo się nudzę, po prostu nie jest to ciekawe. Więc jeżeli chodzi o wakacje, to zdecydowanie w chaotycznych, różnorodnych i ciekawych państwach, gdzie bardzo dużo się dzieje. Gdzie nawet sklepiki są ciekawe. Tu pan z trzciną cukrową. Can we have one? One? Please, yeah. How much is it? Ah, it's already ready. Yes, how we going? Walking, thank you. Tak to wygląda, moi drodzy, i w sumie sam sobie zaprzeczam, bo przed chwilą nie chciałem się wykąpać w hotelu, gdzie była słona woda, bo jest niedaleko jeziora, a nie morze, a teraz jem dotykany czymś palcami No była słona. kawałki trzciny cukrowej, ale spoko. To się żuje po prostu? Tak. Te ptaki jedzą wszystko ogólnie, mówią tutaj na nie trash birds, ale nie są groźne. Nie, jedzą tylko rzeczy, które już nie żyją. Zobaczcie, tam teraz jeden siedzi. Akurat mam zły obiektyw założony, bo nie mogę bardziej zbliżyć, ale widać, że jest spory, co? Big one. O, poleci chyba. To miejsce, gdzie można kupić jakieś ubrania sobie, afrykańskie. Pewnie z Chin. Tutaj sklep ciekawy. A my idziemy coś zjeść. A idziemy zjeść tutaj. Do jedynego miejsca, które wczoraj w nocy było jeszcze otwarte. Za jedzenie dla 3 osób zapłaciliśmy mniej więcej 130 zł razem z napiwkiem i było bardzo dobre. A swoją drogą wczoraj, jak nie mogliśmy w ogóle znaleźć żadnego miejsca, gdzie moglibyśmy zjeść, to po drodze mieliśmy 3 wypasione barbershops, czyli fryzjerów 3 wypasionych, takich jeszcze z LEDami podświetlonymi i tak dalej. Okej, idziemy kupić kartę do netu, bo skończył mi się. Oh, this one is 10 for me, for yourself then. No, you said 5 for 2 boda boda. No, no, you said 5 for 2 boda boda. Już chyba wam wcześniej mówiłem, ale gdybyście byli w Ugandzie, to boda boda. To są takie motocykle, taksówki bardzo tanie. 2 osoby bez problemu jeżdżą. Zawsze ustalajcie cenę wcześniej, a potem pamiętajcie, jaką ustaliliście, bo będą próbować oszukiwać zawsze 2-3 razy. No. I co ciekawe, w Rwandzie nie za bardzo, 1 osoba tylko może być pasażerem. Tutaj 2 z bagażem, nie ma problemu. Myślę, że 3 by też dało radę w sumie. Are you new in Uganda? Yeah, we've been here for 10 days already. We've been to Rwanda for a moment Okay. and we are back. How was Rwanda? Very calm. For us a little bit too calm, you know. We like it when it's more crazy, like here. Yeah, it's crazy hot, huh? Yes. Best plano? Bez planu. Best plano, yeah. It's lit shit, man. So you're from Kenya? Yeah, from Kenya. Can you just tell me quickly if Kenya is crazy or cold? Kenya is crazy cold. So it's a good place to go. It's a good place to go, definitely. Okay. So you should check it out, and anyone else as well. Okay, thank you. Have a nice day. Welcome to Uganda. See you later. Yeah, see you. No, la de la casa, ¿sabes? ¿Qué te preguntó la mujer? Si traigo un arma de fuego conmigo. Przed nami początek Nilu, zgadza się? Tak? Travel is at your own risk. Warto dodać, że w jeziorze Wiktorii są chyba wszystkie bakterie, jakie mogą być, więc jak się wpadnie, to można umrzeć na wiele chorób. Chociaż jak wczoraj pytałem tego ziomka w dyskotece, to powiedział, że tak, pływamy. Tutaj pływamy koło tej dyskoteki niedaleko, bo Ale jest w płytko. Nilu. W Nilu, tak. No, a wiesz, Nil to jednak się rusza. No tak. A jednak jezioro jest Wiktoria to jest stable. I soli nie ma jak w morzu, także nie popływamy dzisiaj. You are the owner of this place. No. You look like. Yeah.
You would like to Because be the owner because Yeah, I could be. can you tell us something about Kenya, because it's interesting. Do you guys have Kenya. many languages? Kenya, yeah, because we have different tribes and stuff. So each tribe has their own language, and then we have this main. So you have a basically. main language that everybody speaks in Kenya, right? Yeah, it's called Kiswahili. Yeah. So in Kenya you say jambo, and just means like hello. Jumbo. Wow. Yeah. Jumbo. Say That's hola cool. or something. ¿Qué Oh, pasa? okay. Yeah. Ah, ¿qué pasó? Kinda. Pero él habla muy bien Él español. habla español. No, the candle. Yes. I like your hair. How do Thank you you. like It's it? not my Yes. real hair. Can I see the source? No, you can't. It's only from the It's top. only yeah. So it's Whatever, it's still very better No, than it's only mine. for the vibe. No, I'm very tired. Cause did you guys go for the nyege nyege? No, we came yesterday. We and- didn't know. They're we came missing out on yesterday. life. Guys, listen to this, yeah. Nyege, I'm joking. It's okay. Control it yourself. It's better. But Nyege nyege is the craziest festival in East Africa. It's some crazy shit. It's another level. 3-4 days. There's like 4 stages. You camp all over the place. You eat all kinds of food. You get all kinds of stuffs. I understand why you. Yeah. So yeah, you guys should come to Uganda. Next time, you guys should definitely come to Nyege nyege. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Aquí esperando para nadar. Tenemos cervezas. Cuidado con los Wow. zapatos. Vamos a nadar. Es que nadar en Lago Victoria es muy bueno, muy saludable. Si no, Can we swim in the lake? You wouldn't recommend it. una aventura es más divertida si huele a peligro. ¿no? Huele a peligro. You got sauce and then samuka. Zobaczcie, jak wygląda ta łódeczka. Mamy piwka nawet tutaj w cenie. I całość kosztowała może około 500 zł, coś takiego chyba, co? Nie, to jakieś 405, a nie no, Z piwami no to pod 500 powiedzmy. W tej cenie jeszcze nie widziałem takiej łódki, żeby można było sobie wynająć. Bueno, bueno, opener. Ah, it's here, okay. Bueno, una cervecita. Hombre, que estás muy lenta. They call it a comrade. Okay. And the comrade, they eat 3 kg of fish every day. 3 kilograms, the small one. Yeah. To be satisfied, they have to look for the fish. That's why they stay in the water all the time. So they just come out like this one. They come out, stand ready, and they go come again. So they eat all the time. All the time. Wow. A to jest nasze ulubione piwko, Club, gandyjskie. Widzisz, mówiłam, to nie wierzyłeś w pierwszej nocy. Że najlepsze. No. Spróbowałem pozostałych. That point, because the other side, that's the Lake Victoria, and this side is the River Nile. When you look at here, there was the water moving. And the other side of the lake, that water is not moving. To jest granica między jeziorem Victoria i Nilem. Tu się zaczyna Nil, można powiedzieć, w tym miejscu. Tutaj woda jest stabilna, a tam już płynie. Increíble. Increíble, increíble. Kawałeczek dalej mijamy bar na Nilu praktycznie. Ok, un barcito tipo de las por ahí. So this is the point, what we call a zero balance, where the rock is. So this is the point where I start to count the mileage of the River Nile. The River Nile has 6,400 kilometers. That's 4,000 miles. So you start on this point to calculate the Nile River. And there are no crocodiles because it's too deep. This side is shallow, and you are going to see it, but there's no crocodile. Yeah. There's no crocodile. So where the crocodiles began? More there? The crocodile? Uh-huh. There's no crocodile on this side. But later in another country in Nile River, probably You yes. can find the other side down. Uh-huh. But yeah, but here we don't have it. Okay. If you put a life jacket or any jerrycan or anything which is can float from this point to go up to Egypt, it takes 90 days or 3 months. But now you can't get it because there is a dams and falls down. So that one it can disturb that things to reach on the source on the Egypt. So what it means is that the water which is here floating from this point, it takes 90 days. It's water because there is no can disturb the water I see. to float down up to Egypt. Yeah. A tam dalej płynie sobie właśnie Nil. Do Egiptu i do Morza Śródziemnego. To są farmy rybne, można powiedzieć. W każdej takiej farmie jest około 600 ryb. I muszą bardzo kontrolować ilość tych ryb, żeby nie było za dużo jedzenia albo za mało, bo wtedy są problemy. No i są to ryby, które po angielsku nazywają się tilapie. Niestety nie pamiętam, jak to jest po polsku, ale napiszę. I nie mogą też być samce z samicami, muszą być oddzielone, żeby się nie rozmnażały, bo żeby kontrolować ilość ryb po prostu.
Informacje przekazane nam przez kapitana nie były do końca dokładne. Najdłuższa rzeka świata, Nil, jest dłuższa niż podał, zaś kormorany może i zjadają 3 kg ryb dziennie, ale jako para dokarmiająca rosnące pisklęta. Te nieścisłości spowodowały, że zacząłem zastanawiać się, jak to jest z tymi krokodylami. I słusznie, okazało się bowiem, że w jeziorze Wiktorii krokodyle występują i są one przyczyną śmierci kilku osób rocznie, co i tak jest skromnym wynikiem przy znacznie bardziej niebezpiecznych hipopotamach. To jednak nie zwierzęta są powodem, dla którego jezioro Wiktorii jest uznawane za najniebezpieczniejszy zbiornik wodny świata. Każdego roku jezioro to zabiera życie 5000 osób z powodu nagłych zmian pogody i tak zwanych czarnych punktów, gdzie tuż pod taflą wody znajdują się skały. Ogromny rozmiar jeziora powoduje też, że ewentualni rozbitkowie na środku nie wiedzą, gdzie znajduje się brzeg i w którym kierunku płynąć. Okej, koniec z mrocznymi tematami. To miał być luźny, wakacyjny odcinek. Docieramy do wyspy. O cholera, okazuje się, że trzeba zapłacić entry rates, a my już nie mamy kasy. Okay. It's a private island. Who does it belong to? A Ugandan? Yeah? Does it belong to a Ugandan? Black America. Is it safe to swim because we can see the swimming rates? Yeah! Completely? Safe! Okay. Safe! Na szkoleniu z MSZ mówili nam, żebyśmy pod żadnym pozorem nie zanurzali nawet ręki w jeziorze Wiktorii. See? ¿Cómo les gustan los aves? Un gatito está llegando. Zabierzcie mnie z tej wyspy. Za dużo relaksu. Chcę do cywilizacji. Chcę do internetu. Jesteśmy więc na środku wyspy i tak to wygląda dookoła. Jest tu mnóstwo ptaków. Wygląda to na taki rezerwat, mini rezerwat dla ptaków. Technicznie jesteśmy w tym momencie na jeziorze Wiktoria, ale w takim dorzeczu Nilu jeszcze można powiedzieć. A tam dalej, pokażę wam na mapie jak to wygląda, tam dalej jest otwarte jezioro, które jest ogromne. Do końca nie dopytaliśmy, gdy wynajmowaliśmy łódkę, dokąd dopłyniemy. Myśleliśmy, że wypłyniemy gdzieś na otwarte jezioro, ale tak na oko to wygląda to, że 4 godziny się płynie. My wypłynęliśmy stąd, z Jinja, i dopłynęliśmy tu do tej małej wysepki. Natomiast to jezioro jest tak ogromne, że żeby dopłynąć do jakiejś wyspy gdzieś dalej, wypłynąć na otwarte jezioro, to tak na oko potrzebne są 4 godziny, bo to płynęliśmy 50 minut. A jezioro jest tak ogromne. Więc to, co my widzimy w tej chwili, to jest to tutaj. I wygląda to tak. Tak jak widzicie. Widać brzeg. Na otwartym jeziorze Wiktoria na pewno nie widać brzegu. Jak to z reguły w takich chwilach miewam, oczywiście marzę o tym, żeby wypłynąć na otwarte jezioro Wiktoria. Zawsze to, co jest niepoznane, co jest gdzieś daleko, jest ogromne, powoduje fascynację i tęsknotę jednocześnie. O, wygląda na to, że tutaj jeden ptak się zablokował albo z jakiegoś innego powodu. No raczej się zablokował, skoro wisi, że łapa mu się zablokowała i zmarł. Yeah, it's like it. Cuidado, cuidado. No, 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 no mucho. What is this? Just like this. de ahí, por favor. ¿Tienes miedo? No, no. Para Yo nada. tampoco, yo tampoco. Yeah. Well, this Okay, no problem. Cuidadito también. Oh my god. There? Okay, no problem. Does it mean that we are out of fuel? Ah, we are out of fuel. Ania, czujesz, że możesz, że dajesz radę? Czuję, że mogę. Spoko. There? But good, yes, I think push back. Okay. Ah, so this is Yeah, we are going to push back. okay, no problem.
Kapitan gada sobie przez telefon. O, muzyczka. No problem. No problem. What does he say? I will give him one bottle. We can give him. We can give you one. Yeah, yeah, of course. Thanks very Ndio kula much. kaka binyanja. Okay, okay. Eh, yabizo kula kaka. But tabagina kula beko kati mere munji. So you can't say it because Yeah. Ah, This one is big fish. Like the other cage is big. This one is small. okay. Enjoy. Have a nice day. Okay, thank you very much. See you. May God bless you. Thank you. Thank you. You too. Thank you. Okay. Bye bye. See you. Cheers! Okay. so they come with the food. They come in this boat and then they feed the fish. And this is also with fish? Yeah. So all the fish. Tu są większe ryby, więc powinno dać radę je zobaczyć. You see the fish is blowing. Wow. Widzieliście? Yeah. The fish is like a human being. When they see anything, just Yeah. go down. The time when they see there is no anything, they communicate immediately. They go again down. It's amazing how they can communicate as one organism. Yeah. Hundreds, thousands of fish. Como si fuesen uno solo. Pelican. Mira, un pelícano como en Venezuela, mi amor. A, to my tam chyba płyniemy do tej wioski rybackiej. Muzungu płyną. Yeah. We can just jump, you know? You can jump. Yeah, I will jump. Maybe if you want to carry you, I'll give you 500. I'll give him my money if you want to come out. No, I can carry that. I know, actually, no, I cannot. Okay, I'm jumping. Bueno, ahora yo. Okay, Sí, es fácil. Ay, no. Solo... Aquí. Igna. Pero ¿cómo vamos a saltar de vuelta? Bueno, no importa. Vamos a entrar con la ayuda de los chicos de aquí. Pero no tenemos nada de dinero. O sea, ni siquiera para comprar algo. Bueno, el capitán va a pagar. To jest najlepsze, co się może wydarzyć w takiej podróży niespodziewanej, gdy najpierw płyniemy na turystyczną wysepkę, a później lądujemy we właściwym miejscu, czyli w wiosce rybackiej po prostu. Zobaczcie, tutaj się suszą ryby. Pescados chiquitos que se secan aquí. Míralos. Do you like it? It's good? Nie mówią tu po angielsku. Może nie, no. un pato. Kaczka. Tu się suszą ryby, a tam macie kozę. Koza sobie śpiga. Tam daleko. To są łódki rybackie z tej wioski. To jest ta wioska. A tu są dzieciaki. Jak widać, przyrost naturalny w Ugandzie się zgadza. Ej, jest mały problem, bo łódka zaczęła nam odpływać. Ale kapitan chyba wie, co robi. Widziałaś, jak to dziecko uderzyło to drugie mocno? Nie. Byłem w szoku. Z całej siły w twarz.
Te owoce, które tutaj są na brzegu, one rosną też u mnie przed domem, mają taki bardzo słodki, specyficzny smak. A to nie jest durian? Ojej, nie wiem. Śmierdzi? Nie. Okej. Jak ktoś wie, jak te owoce się nazywają, to tam zaraz je zobaczymy, to niech napisze, proszę. What's your name? O! Oj! Okej, lecimy. Okej. Bye bye. O, dziuka! A, dziuka. Dziuka. Dziuka, czyli maniok. Dziuka to jest takie warzywo i to się je tutaj. Po prostu. To w wielu krajach na południu. Jak to się nazywa tutaj? Kasawa. Kasawa. A! No. Thank you. You're welcome. Okay. Thank you. Bye bye. Zatrzymaliśmy się w kolejnej wiosce rybackiej. Tu możecie sobie zobaczyć, tak wyglądają łodzie rybackie. Ugandyjskie, bo na co dzień w sumie tego nie widzimy. Oczywista rzecz. I kapitan poszedł chyba zanieść pieniądze komuś, zapłacić za coś. Myślę, że za to, że wpłynęliśmy na tę część Nilu, wiesz? To co mu płaciliśmy wcześniej. Ale nie, bo oddałeś 20 000, a my płaciliśmy 60. A tu wszystko jest możliwe, jeżeli o to chodzi. Przepłacanie jest możliwe w Afryce. Chociaż i tak jest lepiej niż myślałem No i tak osobiście. jest lepiej, ja myślałam, że bardziej nas będą naciągać. I że Afryka jest bardzo droga, a trochę tylko naciągają. No. No może dlatego też, że to nie jest jeszcze tak turystyczne miejsce. Może No jeszcze tak. się nie nauczyli. Okej, lecimy moi drodzy. See you later. Bye bye. Muchos niños, ¿sí? Mejor aquí que allá, ¿no? To ostatnie sceny z największego jeziora Afryki, jednego z największych jezior na świecie, które samo w sobie może być tematem dla pewnie kilkunastu vlogów. Jak zwykle w opisie filmu podaję parę ciekawych linków na temat tego jeziora i na temat najdłuższej rzeki świata, którą jeszcze będziemy płynąć w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek przedstawiający naszą wyprawę na safari, gdzie zobaczymy dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku i będzie on prawdopodobnie kończył tę afrykańską serię. Nie zobaczymy w nim już niestety Ani, która musiała wrócić do wsi Rugando, aby odbywać tam swój wolontariat. Wielkie dzięki, Ania, bez ciebie ta seria nie miałaby miejsca. Ej. Spójrzcie, ten ptak jest naprawdę ogromny, może tego nie widać. Ale jest naprawdę ogromny.
Wow. Ale robi wrażenie, co? Nigdy nie widziałem większego ptaka, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Bartek! Mamy małą awarię, bo przed chwilą Boda nas przywiozło właśnie tam z Nadnilu i nie mieliśmy kasy, żeby im zapłacić i od 20 minut szukaliśmy miejsca, gdzie możemy wymienić. Wszystkie banki już zamknięte, ale w końcu trzeci z kolei bankomat zadziałał, poprzednie nie i rozliczymy się, ale zapłacimy im podwójnie za czekanie, po prostu musieli czekać na nas. Register the SIM card, where is it? It's there in front. Radio Service Center. Okay, thank you very much. Thank you. Jakby ktoś przyjechał do Ugandy, to polecasz Airtel. Tak, znaczy nie chcę tu robić lokowania produktu, ale jednak działa najszybciej i jest w sumie bardzo tani, więc polecam. No Działa właśnie. wszędzie, nawet w Polsce nie działa w jakichś wsiach i w jakichś polach, a tu działa. Wszędzie, wszędzie. Aha, jeżeli byście przyjechali do Ugandy, to nie polecam wam kupowania karty na lotnisku, bo przepłacicie. Ja zapłaciłem, kurde, za każdą kartę 60 zł dla 2 osób, 60 000 i internetu było 3 giga, czyli po prostu zostałem oszukany 20-krotnie niemalże. Internet, karta kosztuje 2000 normalnie i powinniście zapłacić 50 000 za 20 giga. Właśnie. Ej, zobaczcie, to jest cała Afryka. Tutaj jest taka uliczka zapyziała, a tutaj sobie doładowujemy właśnie telefon. Pan sprawdza, ile będzie kosztowało doładowanie. W takich miejscach można to zrobić. A to jest główna ulica w Dżindży i wielokrotnie nabrałem się, że nie spojrzałem w prawo, bo tu jest ruch brytyjski i przechodziłem i bym wpadł pod motocykl albo samochód. Kamera. Taka myśl mnie naszła, jak pieniądze wypłacaliśmy, że to jest taki trochę szok, że można sobie z jednej strony wypłacić w bankomacie pieniądze, a z drugiej strony idzie pani, która niesie w zawiniątku z tyłu na plecach dziecko. No ale przecież to jest tylko metoda niesienia dziecka, prawda? Ja myślę, że to kolor skóry powoduje, że nam się wydaje, że tu jest tak bardzo inaczej niż u nas, że to wpływa na naszą fantazję, na naszą wyobraźnię, że oni są całkowicie inni, bo kolor skóry jest całkowicie inny. U nas też od jakiegoś czasu modne są nosidełka i kobiety noszą dzieci z przodu, no u nich noszą z tyłu zawinięte, ale czy to jest taka duża różnica? Tak naprawdę to akurat nie, tak myślę. Dziewczyny zostawiły mnie z tyłu, ale przejdę się jeszcze kawałek, żeby ponagrywać otoczenie, pana z arbuzami i czekamy na nie. La niña está en Venezuela. Hablando con su mamá, ¿sí? Estoy buscando la dirección de la posada esa. Ah, ok. Sí. Es que yo no sé dónde girar. Niesamowite są te tradycyjne ubrania kobiet. Na mnie to robi ogromne wrażenie. Te kolorowe ubrania tradycyjne. W Rwandzie było tego jeszcze więcej, ale tutaj też jest. I robi to niesamowite wrażenie. Jest jednym z powodów, dla których przyjadę tutaj nagrywać jeszcze. Chociażby te ubrania. Thank you. How are you? I'm fine, thanks. Niesamowite. Bardzo przyjaźni ludzie są w Afryce, naprawdę. Spodziewałem się szczerze mówiąc specjalnie słysząc, że są roszczeniowi i tak dalej, nastawiałem się, że będzie źle. Jest super, są bardzo przyjaźni, przynajmniej w tych państwach, które odwiedziliśmy. Jak spróbowałeś zamówić Ubera? Nie, sorry, wiesz co, zajęłam się nagrywaniem, już odpalam Ubera. Ale myślę, że nie zadziała, no bo skoro mi nie znalazł żadnego w mieście. Tak. Może jakiś się znajdzie, ale też myślę, że zadzwoni i powie: jak mi zapłacicie 200 000, to pojadę. Tak było ostatnio, Tak. powiedział, że trzeba zapłacić i jeszcze, Tak. żeby wyłączyć trasę, Tak, nie? powiedział, żeby anulować przejazd na Uberze i on przyjedzie, jeżeli zapłaci mu tam 4 razy więcej niż Uber pokazywał. A tutaj jaka klimatyczna uliczka, zobaczcie. Kosmos. Jedziemy, proszę Państwa, jedziemy z Dżindży. Staramy się dowiedzieć, czy zabierze nas jakaś mniejsza taksówka, bo ostatnio jak jechaliśmy tą taksi, która nas wiozła jako busik, to trwało to 4 godziny i było męczące. Nie wierzę, że pan ma koguta, którego sprzedaje chyba, albo jedzie z nim do domu. I znowu byśmy się nabrali, bo z tej strony jedzie samochód, a my przygotowani, że z prawej, że po prawej się jeździ. Tu jakiś punkt pieczątkowy. Ej, to jest kosmos w ogóle, widzicie to?
Very beautiful. Yeah? I'm in this studio, I'm renewing the new one. I'm going to make this one to design another one. Wow, that's amazing. But so you're changing this one for this one? Yeah, I'm changing this one for this one. But you're going to put all of the photos to this one also? Yeah, I'm going to put it. It's already making the photos there, down there. Amazing. So this is your photo? Yeah, this is my photo. Okay. But I'm making the new one. Thank you, this is really cool, really cool. Niestety nie udało nam się znaleźć żadnego innego transportu i wracaliśmy takim samym busikiem, jakim tu przyjechaliśmy, co mogliście zobaczyć na moim Insta Story. Dziękuję za uwagę i za wsparcie w serwisie Patronite oraz już teraz zapraszam na odcinek, który będzie prawdopodobnie za tydzień. Trzymajcie się, cześć!